Słuchajcie, zaraz lecę do Miami i będę mieszkał tam w najtańszych możliwych noclegach, bo całą kasę przewaliłem już na atrakcje i loty tam, więc... Dziś ocenimy najtańsze noclegi w całym Miami i sprawdzimy, czy zarzuty ludzi w opiniach są prawdziwe, bo niektóre były naprawdę dziwne. Po prostu test najtańszych noclegów w Miami. Opinie większości wyglądają tak, ale oczywiście są też te negatywne. Myślałem, że w cenie będzie chociaż działająca klimatyzacja, ale nie! Nie dało się spać z tego ciepła. Poza tym dużo wkurzających rzeczy. Blisko lotnisko, głośne samoloty cały czas, są niewygodne łóżka oraz nocą ktoś mieszkający obok cały czas jakby pompował materac. Amparo nigdy nie odpowiada na wiadomości, dopóki nie wyjdziesz i chce, żebyś niczego nie brudziła, żeby móc później wynająć. Nocleg jak za taką cenę ok, ale okazało się, że okolica Little Havana to jedna z tych dzielnic, na których nie chcesz w nocy się znaleźć. Więc to jest nasza lista zarzutów do sprawdzenia w pierwszym noclegu. Wygląda dość chillowo, szczególnie porównując ją do późniejszych list. Chyba to sytuacja. No więc dopiero co przylecieliśmy do Miami i już jest lipa. Jesteśmy pod pierwszym noclegiem, a nie możemy zdobyć klucza ze skrytki na kod. Wpisujemy dobry kod, tak jak nam babeczka na Airbnb dała, ale nie działa. Dobra, piszę do niej. Dobra, pisz no. Niestety opinia Melisy chyba już się sprawdza, bo Amparo nie odpisywała nam. Dobra, udało nam się. Ile tutaj? 10 minut spędziliśmy, ale mamy w końcu Paweł ogarnął, że to musi być na linii. To jest tutaj? No to właśnie. Ale nie widzę światła. Może nie ma. Albo jest takie. Ale k***a, wydymali nas, nie ma. Nie ma teraz światła. A tam nie ma światła? To kontakty chyba są. Kontakty. O! To mamy to! Zajebiście! Jeśli jest światło, moim zdaniem spoko. Zaraz wam tutaj zrobimy więcej szczegółów. Zrobimy to jednak jutro, bo dziś oglądamy najlepszą bajkę na świecie. Jedyne co mogę wam dziś powiedzieć to, że łóżko jest wygodne. Więc tu mamy wejście. Od razu na wejściu jest kuchnia. Taka malutka, skromna i dzielona z innymi mieszkańcami, ale jest. Na wejściu też jest dość ciekawa rzecz. Są fineski, jest mapa świata i można zaznaczyć, kto skąd przyjechał. O kurde. I Gdańska jeszcze nie ma, więc wbijamy na Gdańsk. A jest ogólnie Polska? Jest zaznaczona, ktoś już z Polski był, ale z Gdańska jeszcze nie. Mamy wpyte Gdańsk. Dobra. Bierzesz tego języka? Są darmo lizaczki, więc biorę. Dlaczego by nie? +1 do oceny. Tu jest wejście do pokoju. W pokoju są obrazy, 2 łóżka, stolik przygotowany na śniadanie, szafa, Szymon w szafie, telewizor, mikrofala i lodówka. I tak ogólnie się prezentuje. A, no i mamy jeszcze prywatną łazienkę, więc jest luks. Ładna, czysta, jest kibel. Kurde, tu powinna być kupa, panowie, czemu nikt tego nie zrobił? Przespaliśmy dzisiaj nockę i można śmiało powiedzieć, że wszystko co trzeba jest. I ręczniki są. Ale to odżywka do głosu. Odżywka, pasta do zębów, czajnik, który się grzeje 10 godzin, ale ważne, że się zagrzewa. jest dobrze, jest ogólnie bardzo dobrze. O, czekaj, coś napisał, rezerwacja Airbnb. Dzień dobry, Rudek. Napisał Rudek do mnie, zobacz. Dzień dobry Rudek, jak się masz, aby dać ci znać, że spacer na północ czy prześliczne to miejsce turystyczne Little Havana. Today is a big festival if you want to enjoy. O kurczę! Śmieci wszędzie. Tam ile? Jakbyście się zastanawiali co to był właśnie ten festiwal, kubański festiwal, na który zaprosiła nas pani, ale myśleliśmy, że będzie do później, no bo dopiero z 20 jakoś. No, 21 zaraz koniec. Mimo, że nie zdążyliśmy na ten festiwal, to pani Amparo i tak odkupiła swoje winy, bo poza wczorajszym zwlekaniem z odpisywaniem, jak nie mogliśmy wejść do środka, to serio była komunikatywna. Klimatyzator faktycznie średnio działał, a niewygodne łóżka... Dobrze, jest takie mięciutkie. Ale, o Jezu, ono jest takie mięciutkie, to w nim się idzie zatopić. I ja się z tym zgadzam. Dźwięku materaca nie słyszałem, a co do częstych samolotów... Tak, okolica wygląda tak. Biegamy sobie rano.
Grajcie nigdy tak przyjemnego. Ale jest naprawdę przyjemny. W tej okolicy ludzie w ogóle mówili, żeby też trochę uważać, bo to Little Havana, to jakiś imprezowy ten i może być jakiś młyn z ludźmi, ale w sumie dobrze było. Ale nikt się nie prół. Nikt się do nas nie prół, jedynie wczoraj jak wyszliśmy z chaty, to taki dziadek nas śmiesznie zaczepił, ale tylko nam pomógł w sumie dojechać do centrum, więc... W ogóle nic nie rozumieliśmy, ale właśnie tak mówił. Mike Tyson jak zbankrutował, tak. Joven, creo que me tocaría de marzo era la fiesta acá. Zajebiście w ogóle. Takie 8 na 10 z tym wszystkim za niską cenę. Fajny nocleg. I teraz pora na drugi nocleg. Właśnie na niego jedziemy. Drugi nocleg kosztuje nas 24 dolce za noc, a wygląda dość dobrze, więc pewnie zapytacie, jak to jest w ogóle możliwe? W drugim noclegu będziemy mieszkać w 11 osób w 8-osobowym domu, bo moi kumple z Brazylii będą akurat wtedy też w Miami, więc wszyscy razem 11 będziemy po prostu wynajmować 8-osobowy dom, co wyjdzie nas jeszcze taniej. Jeśli chodzi o opinię tego noclegu, to są dość dobre, no może poza tymi. Wybraliśmy nieposprzątany dom, w zlewie były czyjeś włosy, a poza tym sąsiedzi obok byli nieznośni. Ciągle głośna muzyka i smród marihuany, na plus wygodne łóżka. 3 gwiazdki. Pobyt uważam za udany, jedyne co brakowało to niektórych przyborów do sprzątania. 4 gwiazdki. Sam dom był fantastyczny, aczkolwiek sąsiedzi byli dość dziwni. Patrzyli podejrzanie i nie odpowiadali, kiedy się przywitałem. Może po prostu nie lubią nowych ludzi na swojej dzielnicy, ale przez to czuliśmy się trochę niekomfortowo. Dlatego piszę to po prostu, aby odwiedzający uważali na nieprzyjacielskich sąsiadów, szczególnie na wieczornych wyjściach. 2 gwiazdki. Przeżyliśmy pierwszy nocleg i lecimy do kolejnego. Lista zarzutów tutaj jest dość krótka, więc pójdźmy to sprawdzić. Ale najpierw house tour. Aha. Ale pachnie takim chlorem wyczyszczonym świeżo. O, telewizor. Dobra, robimy room tour. Co tu mamy? Kuchnię. Tutaj drugie wyjście. O kur... To jest, to jest kolej... O kur... ile to jest łóżek! Zobacz, raz, dwa. Tu jest ta wielka sofa. Tam też jest. Czekaj. 3. Co jest? Zmierzam do drugiego pokoju. Co ty O, łazienka. Od razu sprawdziliśmy cały dom i był ładnie wysprzątany. Oraz był sprzęt do sprzątania, co Szymon nawet przetestował. O fu, ale kur... Żeby sprawdzić, czy okolica jest nieprzyjazna, spędziliśmy trochę czasu przed domem. Spotkaliśmy autobus szkolny, jakieś sportowe furki, rzuciłem ogryskiem do śmietnika i nie trafiłem niestety, a nawet wyrzuciłem Szymona z samochodu. To już chyba trochę za dużo. Mimo to nikt nawet nie zwrócił na nas uwagi. Może dlatego, że mało osób tam przychodziło, a może dlatego, że to Ameryka i widzą na co dzień coś takiego. Ale czemu on tak łazi? Ale jak Szymon robił mi fotkę na środku ulicy, to podjechał jakiś samochód do nas. Nie. Totalnie byłem pewien, że on się już mu zaproponowaliśmy ruch. A może nie można tu leżeć czy coś? Nie wiem, na razie nie wygląda na to, żeby okolica była jakaś nieprzyjazna. Ale w opinii gościu pisał, że lepiej uważać, ale nocą. Piękny dzień uwieczniający 4 młodych, pięknych człowieków, którzy chcą spełniać swoje marzenia, kochani. i chodzą po północnym Miami. Które jest według Google najgorszym, jeżeli chodzi o przestępstwa, także... Nocą też nikt się nie sprół. Może Dawid miał pecha albo dramatyzował, nie wiem. Jak dla mnie wszystko G z tą okolicą. From Ecuador, right there is the middle. So the sound like Kurwa stary, że to jest tylko poczta, no tak Aleksander Alexander Humboldt. Jakiś naukowcy. Listen, guys. Nice to meet you. Nice to we meet are you, sir. I want my freedom. You understand? Yeah. I told you my adventure is coming Yeah, you told to go through the Amazon River, go to the Atlantic, go down south, then from Chile back home. Because here, this is not my home. I'm going back home, but not yet. It's coming. It's coming, yes sir. Good luck, guys. Good luck, bros.
Bro, it was just postman, bro. He's fucking everyone. They have the best stories, bro. Yes, exactly. Listen, I was sitting there. Yeah. There was a fucking German. He was my friend. I was drinking with him this fucking whiskey. I'm gonna fucking swim in the Pacific and kill a fucking shark by punch, you know. Hey, that was my story. They said they go to the Everglades, see the alligators and shit. You know, when we was in the plane, you see all the swamp areas and all that. We're gonna go there. How you doing? Well, can we record the video when greetings our friends from Poland? Yeah. Oh, perfect. Pozdrawiam Polska. Pozdrawiam Polska. Yeah. What is it? It's a greeting Poland. Greeting Poland. Yeah. Say one more time. Pozdrawiam Polska. Pozdrawiam sami. Niektórzy z was mogą ich pamiętać z jednego z poprzednich vlogów z Miami i wiedzą jak spoko oni byli. Wszystkie zarzuty zostały obalone, więc zostało mi tylko podsumować, jak żyło się z tyloma ludźmi. Ogólnie było zajebiście, jak na taką dużą grupę ludzi, bo byliśmy tam my, Franco, Gabriel i reszta ich kumpli z Brazylii oraz 2 Niemców. Ale kiedy przychodziło do nocy, to słuchajcie, my z chłopakami z Polski chcieliśmy iść po prostu spać. Ale Brazylijczycy mają troszeczkę inny system funkcjonowania i oni jeszcze wieczorem zawsze uderzali na imprezę. I wracali, kiedy my spaliśmy. Ja się szczerze bardziej wysypiałem na pierwszym. Ja też. Wariacik śpi sobie. A jak tobie, Rafa, się podobało nocleg? No warunki trochę polowe, nie? Ale jak na mnie na chatę to jest mega. Też warto podkreślić to, że w Miami serio chyba jest mega drogo. Jeżeli to jest drogo. Co do mieszkania nie ma co się przyczepić, jest wszystko cacy. Wiadomo, że ceną tutaj było płacenie tego, w sensie mniejsza cena, było najwięcej ludzi, to dzieliliśmy. Ale ogólnie chatka zajebiste. Zajebiście, rano wychodzisz, masz palemki, zobacz. Nie wiem, szczerze dałbym nawet 9 w tej chacie, gdyby nie to, że z tyloma ludźmi spaliśmy. A ty, Paulito? Ja też bym dał nawet 9, gdyby nie to, że musieliśmy spać w trójkę na jednym łóżku. No. Tak to 8. Tacy, 8, no. Ale słuchajcie, teraz jesteśmy pod najtańszym noclegiem z tych wszystkich i nawet nazwa to jest Miami Cheapest Place. Miami Cheapest Place. Cena adekwatna do wyglądu, no i nazwa też. Ogólnie opinie są tragiczne. Widziałeś, nie? Tam głównie było coś takiego, że dużo jest karaluchów, straszny syf. No i ogólnie okolica jest taka dosyć niebezpieczna niby, że kogoś tu zaje parę razy. Dobra, w sumie wam kilka przeczytam, bo jest tutaj aż 450 na 600 negatywnych opinii. Nie wiem jak to jest możliwe, czy to jest faktycznie takie creepy miejsce, ale w poprzednich na przykład były te negatywne, nie wiem, no 5 na 100 opinii, tak, to były negatywne, a tutaj jest 450 złych opinii na 600. Jedynym powodem, dla którego daję temu jedną gwiazdkę, jest to, że nie ma możliwości przyznania mu 0 gwiazdek. To jest to kompletne oszustwo, zdecydowanie sugeruje, aby ktoś zadzwonił do Urzędu Wydziału Zdrowia. Pokoje są paskudne, łazienka była okropna, kuchnia była okropna, podłogi były paskudne, pościel była obrzydliwa, to miejsce nie powinno być w ogóle dopuszczone do działania. Zamki nie działają, karaluchy i pustwy, poniżej zamieszczać wszystkie zdjęcia, właściwie powinien się wstydzić. I tak właśnie rozpoczynamy te opinie. Na podłodze było pełno piasku, łazienki były brudne, kierownik wypowiadał się w sposób bardzo lekceważący. Trzeciej nocy czyjeś stopy się... O kur... Trzeciej nocy czyjeś stopy śmierdziały tak bardzo, że nie mogłem tam nawet zostać. Musiałem wyjść i udać się gdzie indziej. Nigdy więcej. Ktoś napisał po prostu creepy, straszne. Ktoś próbował wejść do łazienki, gdy było oczywiste, że tam jestem. Jest tego tak wiele, że nie sposób ich wszystkich wymienić. Brak zmiany pościeli, ludzie kradną jedzenie i to tylko kilka rzeczy. Spotkałem gumę do rzucia przyklejoną do ściany tuż przy poduszce. Miejsce tak brudne, że przyciąga owady. Ledwo udało mi się tam spędzić jedną noc. Okej, to są mocne opinie, ale ta najbardziej mnie przeraziła z tych wszystkich. Najgorsze miejsce na świecie. Uciekaj stąd. Nocleg jest obrzydliwie brudny, ale to nic przy tej dzielnicy. Gościu w biały dzień groził mi bronią.
Słuchajcie, po tej opinii zdecydowałem, że przeczytam również, jakie jest Brownsville, ta dzielnica, na której znajduje się ten nocleg. I słuchajcie, znalazłem artykuł, w którym ludzie się pytają, czy jako turysta mogą zostać na Brownsville, bo mają tam nocleg. I odpowiedzi były takie. Nie. Znalazłem tam tani czynsz kilka lat temu i wprowadziłem się, myśląc, że to okazja. Jakiś facet szedł chodnikiem i zaczął podrywać moją siostrzenicę i jej przyjaciółki przez bramę. 14-15 lat. Wybiegłem na zewnątrz i powiedziałem mu, żeby się odpieprzył. Tej samej nocy mój dom został ostrzelany. Przyjechali policjanci, obejrzeli naboje w moim salonie i odeszli. Po 15 minutach mój dom został ostrzelany ponownie. To było naprawdę surrealistyczne. Najpierw słychać strzały, potem następuje zamieszanie, a potem zaczynają pękać okna i wraca rzeczywistość. Pieprzyć to. No, tutaj jest dużo więcej takich komentarzy, ale... No my niestety już wykupiliśmy ten nocleg, więc... Zobaczymy, jak to wygląda, nie? Widzimy tutaj już sobie jacyś panowie palą smacznie joincika. No te zarzuty są na pewno mocniejsze niż w poprzednich noclegach, ale czy okażą się prawdą? Mi się wydaje, że nie będzie tak źle, ale to właśnie zaraz zobaczymy. Jest tragicznie. Nie no, kurwi. Ale takim kurwa. O stary, jaki chuj, ale chujnia, pany. Ja pier... Ale stary, k***a, melina to jest, nie? Ale melinisko. Nie no, stary, to... Ale gówno. Ja pier... Co to za taboły są? Zobacz, tutaj będziemy spać. Co ty serio? Może być tak. Może być tak, stary. A to tak to wygląda, a jak który mamy pokój? No Mamy. posiadłość Beckhama to nie jest. Wygląda jak przytułek dla bezdomnych. No stary, przytułek dla bezdomnych, nie. Mamy który pokój czy nie? Nie wiem. Tak, ja zapytam go. You talk to Glenn? Glenn, is she in there? Yeah, he's in there. I told you, go inside and say Glenn. Glenn? Glenn, go. Okay, my bad boss, my bad, thank you. Glenn? Hello? Hello? On na lewo chyba. Here? Oh yeah, alright. Sorry, we rented the apartment here, and do you know what room we should be here in? Well, first of all, they're not apartment. I mean The room. the beds, the beds. Rented a bed. Yeah, we rented 4. You rented 4. Yes, sir. Oh boy, I don't have anybody that shows having rented 4. I mean, we rented 2 separately. It was 2 and 2. Alright. Alright, go back in here. Okay. Whoever did this reservation, you should have got an email. Co, my stajemy tu? Glenn chciał wziąć od nas dowody i mówił, że coś mu się tam nie zgadza z miejscami. W środku śmierdziało i był totalny syf, co już widzieliście, ale my przed podjęciem decyzji, czy zostajemy tam, chcieliśmy jeszcze zobaczyć pokoje. Wchodząc tam, niestety Paweł wyłączył nagrywanie, ale mam zdjęcie jednego pokoju w środku, jak wyglądał, a drugi pokój, jak nam pokazywał, był zajęty przez 2 czarnoskórych typków, prawdopodobnie nietrzeźwych, bo śmierdziało wiadomo czym. Leżeli w śpiworach i jak Glenn pokazywał nam ten pokój, to zaczęli się z nim kłócić o coś i się sapać. Wiem, że chcielibyście to zobaczyć, żeby uwierzyć, ale no Paweł się chyba wystraszył i po prostu tego nie nagrał. There's no way we can get the money out. She ain't gonna get no refunds. Thank you. To panowie, właśnie jesteśmy bez żadnego miejsca do spania. Mieliśmy $200 na łebka, Ale pany, a musimy... ale chujnia była. Nie wiem, czy to nagraliśmy to w ogóle? Coś tam? Ja nagrałem jak wchodziliśmy, ale że mnie tak przeraził. Stary. Taki kutas to był, Ale stary. co, no właśnie przez to, wiesz, jakby on był miły jeszcze. To było totalnie coś innego, nie? Ale ty widziałeś, to miejsce to był creeper, stary. Ja chciałem test zrobić, jak tu w ogóle będzie się spało i tak dalej, ale To jest kurde. nie ma że my tutaj zostaniemy, nie? Bo to jest ryzyko straty 30 000 złotych u mnie, plus u wszystkich, którzy tu mamy telefony dosyć drogie. Że ci ludzie też piją. Kurwa, ale to tak jebało. Tam śpi w ogóle. Tam taką wibracją złą przeszło. Strasznie, ja poczułem taką złą energię i tam szatan jakiś. No to dokładnie to samo, stary. Ja się czułem, że jakbym poszedł spać, to ktoś nade mną by z nożem.
Za jeszcze jakieś 20 minut obgadywaliśmy ten nocleg, jaki to zły on nie był i że straciliśmy po 200 dolców każdy, bo mieliśmy tam mieszkać przez 8 dni, a nie ma tam zwrotów siana i w końcu do nas dotarło. Nie mamy noclegu. No właśnie, my nie mamy noclegu teraz. No ale chujnia, teraz dopiero zrealizowałem, że stary mnie samochód zaraz oddajemy. Jeszcze dzisiaj mamy dzień do oddania samochodu, te. Ja pier... Jechaliśmy jeszcze sprawdzić pobliski hostel, ale nie było tam miejsc i wtedy wpadłem na pomysł. A weźmy do Polki, może napiszmy. O stary, o kim mowa? A więc naszego trzeciego dnia w Miami, czyli wtedy jak wprowadziliśmy się do drugiego domu, byliśmy na mieście i wieczorem na przystanku czekając na autobus, przychodzi tam jakaś kobieta. My gadamy po polsku oczywiście i Szymon skomentował jakąś część ciała tej kobiety i ona nagle do nas zaczyna mówić po polsku. Totalnie zdziwiliśmy się, ale zaczęliśmy tak gadać i umówiliśmy się na kolejny dzień na plażę. Na tej plaży coś tam żeśmy pogadali, poznali się z nią i jej psiakiem Hadesem. Giga słodziak. Robiliśmy foty i mieliśmy sporo fanów. Głównie właśnie z Hadesem. Kilka dni później, jak przyjechał do nas Rafał, nudziło nam się nocą, chcieliśmy gdzieś pojechać, więc zapytaliśmy się naszej polskiej koleżanki, czy możemy wpaść na jej rejony i okazało się, że mieszka na takiej dzielnicy. To jak wyglądały te budynki zrobiły na nas mocne wrażenie. To, że ona mieszka tutaj w tym hotelu. Ale klimat tej. To tak żyjemy sobie z Miami, tak? Zaprosiła ona nas na chatę i poznaliśmy z nią Rafała. Oraz poznaliśmy też ciemną stronę Hadesa. Zesrał się pies. Zesrał się. O, teraz Jego dupa jest coraz bliżej, stary. No i właśnie o tą Polkę nam chodzi. Ale wątpię, żeby się zgodziła. Nie, no ja myślę, że ona się zgodzi. W tym momencie myśleliśmy, że faktycznie mamy pewne spanie u polskiej koleżanki. I mieliśmy rację, moi drodzy. Uratowała nasze dupska. Ale czy wy w ogóle to widzicie? To wygląda jak jakiś Dubaj. Mieliśmy spać tylko w najtańszych noclegach w Miami, ale przez to, że randomowo poznaliśmy polską koleżankę, dziś możemy spać tutaj. No teraz obecnie czekamy, aż wróci do domu i w tym czasie przeżywamy dalej poprzednie miejsce. Co to się cyka? Dali jakby spali w workach na śmieci. Odrywam. Ale jestem w stanie uwierzyć w tą opinię, że tam nie było tych, nie piorą w ogóle przez ścianę. Jak cholera. Ruchy, kurwa. Ja pierdzie, jak ten ziomek wygląda. Ty kominek. Ale stary co 5 minut zapomina. Słuchajcie, nie mam pojęcia ile to kosztuje i jaką ma ocenę. My zostaliśmy z dobrego serca przyjęci jako goście, więc nie będziemy się doszukiwać niczego z negatywnych opinii. Po prostu zobaczmy jak to wygląda. Wyobraź sobie, że bez kitu, wychodzisz sobie na spacer z psem. Codziennie widzisz taki widok, nie? No właśnie, nie? To nie są atrapy żadne. Poza tym, że zostaliśmy ugoszczeni, nasza koleżanka również oprowadziła nas po Sunny Island, czyli po dzielnicy, na której był jej hotel. Później obejrzeliśmy jakiś film, który dział się w Miami i zjedliśmy najtańszą pizzę z marketu. Jak Rafał smakuje? Co? To mięso takie, nie? Strasznie twardo, stary jest. Co, widok dobry? Spoko. No tak, ale widok. Ale jaja. Oż kurwa. Ocean, a kurwa nie widać. Nie no, myślę, że nie ma co narzekać tutaj, zajebiście. Był to niesamowity zwrot akcji, za który dziękujemy bardzo naszej polskiej koleżance. Nie chciałem tam nachalnie nagrywać nie swojego mieszkania, ale no widzicie jak to tutaj wygląda. Fajny pokoik i cudowny widok z okna. Jak się nocleg podoba panu? No póki co no wybawca. Nocleg wybawca z pięknym widokiem. Najlepszy jaki mieliśmy do tej pory. Teraz musieliśmy buchnąć zamiast tego ścierwa jakiś inny, więc będzie więcej testów tych tanich noclegów tu. Ale może jeszcze przykontencimy coś tam, nie? Na tym tanim, jak myślisz?
No, miejmy nadzieję, że ten nowy nie będzie taki jak poprzedni, nie? No, już troszeczkę mam zryty beret po tych kilku dniach. No już to tam to co jest? Ale kurwa. Dostaliśmy ostrzeżenie za nielegalne parkowanie samochodem na parkingu hotelu. Bo finalnie przedłużyliśmy też samochód na jeszcze jeden dzień, bo no nie wiedzieliśmy jak to się potoczy. Dzięki jeszcze raz wielkie. Powodzonka. Polka wybawczyni, kochani, Polka wybawczyni. Co to było? Polska krew zawsze górą, a my ruszamy w kolejne miejsce i zobaczymy co to będzie. No. Kolejny shit. Nie no myślę, że to będzie akurat dobry stary nocleg. Tak jest. Przygody po prostu jak w Las Vegas. Kolejny nocleg jest świeżo dodany i ma tylko 12 opinii. Póki co wszystkie są pozytywne, ale może zaraz to się zmieni. Pobyt u Carlosa był serio przyjemny, jego kot Sugar jest taki uroczy i przyjazny. Ładne i czyste miejsce. Miejsce w porządku i gospodarz był miły. Polecam. Tutaj lista zarzutów jest przyjemna, a w sumie to nawet nie jest lista zarzutów, tylko lista zalet, więc let's see. Stary, to wygląda dobrze. Tutaj to chyba tak rodzinnie wygląda, co? I to już chyba na Dobra. Oj tak. Tego właśnie chcemy. Wynajęliśmy ten pokój, który ma prywatną łazienkę w zestawie, ale nie mieszkamy tutaj sami. W drugim pokoju obok mieszka pani Wenezuelka. ¿Van a estar por pocos días o varios? ¿Van a rentar aquí o se quedan pocos días? Yeah, like a few days. No i faktycznie próbowaliśmy zrealizować ten plan. Byliśmy w Walmarcie i zrobiliśmy zakupy na polski obiad, ale finalnie okazało się, że Debilnie wziąłem portfela, a tu nie można płacić telefonem. wyszedł fail, co możecie zobaczyć w poprzednim filmie. A tu chłopak je corn doga. Szczerze, myślałem, że coś takiego istnieje tylko w bajkach. Corn dog, yummy, yummy, yummy. Fajna ta kuchnia, znaczy... No właśnie, co do reszty domu, kuchnia jest spoko, ma podstawowe rzeczy, może poza prawdziwym piekarnikiem, bo jest tylko taki malutki, który średnio sobie radzi i... Czajnika. No, nie ma czajnika. Nie brakuje czajnika. Są też pewne defekty, ale jest też salon. Dobra, ale tu na przykład chyba ta część tego. Fajnie jest, ogólnie jest spoko myślę. Fajnie mi się bardzo podoba, ale wkurwiam, że ten Carlito tutaj ciągle jest. No Carlito świruje pagano. Carlito, a raczej Carlos, to host tego mieszkania, który mieszka w kamperze obok nas, ale przychodzi często do tego domu, przesiaduje tutaj z nami i wydaje się być spoko. Można tu się zgodzić, że jest dość miły, ale właśnie... Wiesz, wstajesz rano, a on tutaj napierdala przez telefon. Albo puszcza ze skip. Tego samego TikToka puszcza przez 33 minuty chyba. No. Jeden TikTok za ten, na całą pizdę to było włączone. Ale ogólnie fajna chatka, fajne miejsce dookoła jest. Na pewno lepsze niż Miami Cheapest Place. To stary, tam powinniśmy wbić jeszcze. Na jedną nockę? No, w sensie ogólnie, żeby nagrać bardziej to miejsce, bo nie mamy dobrze nagranego. Weź tam jeszcze kurwa strzała dostaniemy. Zdecydowaliśmy wyjść wieczorem na miasto i spotkać się z Maxem. Studiowałem z nim w Stanach i ogólnie to spotkanie było już w jednym vlogu z Miami, ale wtedy coś przed wami ukrywałem. Nie powiedziałem wam wtedy, że Max mieszka tutaj w środku miasta i że poprosiłem go o prowadzenie po jego hotelu. Centrum miasta! Centrum miasta! Słuchajcie, chciałem wam pokazać ten budynek, jak wygląda z lotu ptaka, ale na Google Earth jest niezaktualizowana baza miasta i jest on dalej w budowie tam. No ale tutaj jest zlokalizowany i może trochę oddalę. Jest to sam środek Miami Downtown. Jeszcze trochę oddalę, żebyście dobrze widzieli. Dobra, jeszcze trochę też oddalę. Dobra, już wystarczy. Po prostu tam wejdźmy.
Kurwa, stary, nawet tutaj basen wygląda zajebiście. Dzika mają. This shit looks fancy already, bro. How much is it for one night, bro? I'm only gonna say Like one night? it's like $500. Za 2000 zł nocka, nie? What you do for a living, bro? Me? Just hanging around. Just hanging around. Just hanging around. Yes, sir. Ja mógłbym spać na korytarzu tutaj. Też to nawet pachnie ładnie, stary. No. my suitcase. On może sterować tabletem, nie? Tutaj zobacz. On normalny tablecik i może tabletem sterować. Bro, you can control by tablet, no? Howdy. How fucking Bro, it changes the color. Check this view, man. Stary. You don't wanna stay with us in the cheapest place in Miami? No, I'm good. No, the place that we're living right now, it's No, not that bad. it's good, it's good. No. It's safe, the guy, it's okay. No, this guy is not okay, bro. He's just turned on one TikTok. I need to see the toilet, bro. This is it? Yeah. No. Yes? No, it's not. This. Look like for the towel. What's poppin'? Chodzisz i masz takie coś i masz miasto od razu i wszystko żyje życiem. Co tu się dzieje? Ty, Mareciko, jest jedna z tego miejsca. Panieczko. No takim minusem tutaj jest, kur... Co ty robisz, ty? Ten kocur, nie? Wścibski kocur. Słuchajcie, ja kocham zwierzęta, wszystkie, ale do kotów jestem zrażony od momentu, jak podrapał mi całą mordę, jak miałem 8 lat. Jednak z tym próbowałem się zakumplować. Co ty robisz? Ała, kurwa, nie wiesz mi. Wydaje mi się, że ten kot jest trochę akustyczny, stary. Jest, no. Łaż, Karol, co ty robisz? Zrzucam się. No i trochę to zajęło, trochę musieliśmy się do siebie przyzwyczaić, ale finalnie... A normalnie makaronem z kotem. Pyk, tu se dziabnie. Ale prawie zakupować, tego lepiej lubię. Kamera mi zrzuci zaraz. Ogólnie mieszkanko zajebiste. Gdyby nie to, że ten Karlosik tam mieszkał tak długo, dałbym w sumie nawet 8, bo lokalizacja tutaj jest średnia, żeby gdzieś dojechać. Masz, nie wiem, 1,5 godziny busem i kilku rzeczy brakowało. Moja ogólna ocenka taka to by była, kurde, 6, między 6 a 7, coś 6,5. Okay. Bo lokalizacja, kilku rzeczy mi tam brakowało w tej chatce i te dwie poprzednie były moim zdaniem dużo lepsze. Carlos, gdyby nie puszczał tego błona sera, to by było 7 i tyle. Tyle. Za te najtańsze noclegi na 15 dni wydałem około 2000 zł plus 900 zł za Miami Cheapest Place, w którym finalnie nie spaliśmy. Nie wiem, czy to dużo czy mało, bo Miami to giga drogie miasto, ale wiem, że spędziłem tam niesamowity czas z chłopakami i obaliliśmy kilka opinii w najtańszych noclegach w Miami, ale przede wszystkim obaliliśmy najpopularniejszą opinię o całym Miami. A czekaj, to nie ta. A to wszystko możecie zobaczyć tutaj. A tutaj YouTube poleca wam film, który też jest pewnie fajny.